To jest rejestr ocalałych z zagłady w Oświęcimiu. Jest to czarny brulion w kratkę z odręcznie przygotowaną tabelką, w której widzimy nazwisko, imię, datę urodzenia, miejsce urodzenia, a także miejsce przebywania podczas wojny. Łącznie są tu 223 wpisy. Ten rejestr założył Maurycy Bodner, który był jednym z pierwszych Żydów, którzy wrócili do Oświęcimia po wyzwoleniu miasta. W kwietniu 1945 roku Bodner założył Komitet Żydowski. To była świecka organizacja lokalna, która była punktem pomocy humanitarnej dla niewielkiej grupy Żydów ocalonych z zagłady. Po wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji podobne komitety powstawały w wielu miejscowościach i stały się częścią sieci podlegającej Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce. Według spisu mieszkańców przeprowadzonego krótko po zakończeniu wojny w Oświęcimiu we wrześniu 1945 roku przebywało 186 Żydów. Przed wojną społeczność żydowska liczyła około 8 000 ludzi, czyli mniej więcej połowa mieszkańców Oświęcimia była Żydami. Po wojnie mieszkało tylko 200 takich osób. Prawie wszyscy przedwojenni żydowscy oświęcimianie zostali zamordowani podczas zagłady, większość w niemieckim obozie śmierci Auschwitz-Birkenau. Pojedynczy żydowscy oświęcimianie uniknęli śmierci przede wszystkim dzięki temu, że udało im się uciec przed niemieckimi nazistami na tereny pod kontrolą ZSRR. Po wojnie dla maleńkiej grupy ocalałych Komitet Żydowski przy ulicy Krakowskiej 10 w Oświęcimiu był miejscem, gdzie mogli uzyskać wsparcie żywnościowe, materialne i mieszkaniowe. Komitet był także miejscem, gdzie poszukiwano wszelkich wiadomości o losie bliskich. Ten zeszyt był w takich sytuacjach bezcennym źródłem informacji. Maurycy, który sam był ocalonym z niemieckiego obozu w Gross-Rosen, poznał w Oświęcimiu swoją późniejszą żonę, Lolę Zillbiger-Haber. Razem adoptowali małego Miecia, ocalone z Auschwitz żydowskie dziecko, ofiarę pseudomedycznych eksperymentów doktora Józefa Mengele. Bodnerowie wyjechali z Oświęcimia w 1946 roku do Monachium, a 3 lata później wyemigrowali z Niemiec do Izraela. Tam też znalazł się rejestr, który następnie był przekazywany kolejnym osobom pochodzącym z Oświęcimia. Tak trafił do Rachel Jakimowskiej, ostatniej przewodniczącej Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Oświęcimia, która przekazała go do naszego muzeum. Dziś rejestr ocalonych jest wyjątkowym źródłem historycznym, zawierającym unikalne informacje o garstce ocalonych z Holokaustu Oświęcimian. Są tu m.in. numery obozowe oraz miejsca pobytu części z nich. Rejestr jest też ostrzeżeniem przed konsekwencjami polityki opartej na nienawiści, wykluczeniu i przemocy wobec ludzi ze względu na ich pochodzenie, wyznanie czy jakąkolwiek inną cechę tożsamości. Ciągle żyję Oświęcimiem. Nie wiem dlaczego. Mój mąż mnie zawsze pyta, nie możesz się odłączyć do Oświęcimia? A ja mówię, nie udaje mi się. Próbuję, ale nie udaje mi się. Kocham Oświęcim.